Dzień dobry, wy jeszcze pamiętacie jakby to było wczoraj, gdy wasze dziecko potrzebowało odpowiedniej ilości pieluchy mamy, a już dziś potrzebny jest pierwszy rowerek z pedałami. Wydawałoby się niewymagający sprzęt. Oczywiście nie kupujecie nowej sztuki, bo gdy go zobaczyliście, to stwierdziliście, że drugiej nerki już nie oddacie. Po tym jak pierwszą spożytkowaliście na super lekką biegóweczkę. Więc kupiliście jego. Używany, mały, dziecięcy rowerek i okazało się, że jest w nim więcej problemów niż wy tak niedawno przerzuciliście paczek z pieluchami. Ale nie martwcie się, jestem tu po to, żeby o tych problemach i ich rozwiązaniach wam opowiedzieć. Zostańcie ze mną, zaczynamy materiał, owszem, o małych, ale nie tylko tych najmniejszych, rowerach dziecięcych, bo rozwiązania, które występują w tym rowerze, będą też dla trochę większych dzieci adekwatne i w tych rowerach rozmiarów średnich też się pojawią. Lecimy. Zacznijmy od tego, na jaki pierwszy problem napotkacie. No, ktoś go sprzedał jako używany. Ten cykl edukacji jazdy rowerowej jakiegoś dziecka przeleciał. Na początku były tu podnóżki, a ktoś wam oddaje, jest demontowane. I wy nawet nie do końca wiecie, jak zabrać się za ich montaż. To też będzie, ale pewnie na końcu. Najpierw, póki nie są one zamontowane, musimy uporać się z wstępnymi problemami, jakie tu dostrzegamy. Jak to zwykle bywa, trzeba taki rower obejrzeć. O, proszę bardzo, siodełko jest tutaj luźne, o nim zaraz. Rzeczy na wstępie niedokręcone moglibyście dokręcać, ale mija się to z celem. Dlaczego? Bo może się okazać, że to, co chcecie dokręcić, czyli jakieś piastę czy coś, trzeba będzie za chwilę serwisować, bo przeszkadza na wjeździe. Więc tak na pałę nie dokręcajcie każdej jednej luźnej śrubki. Najpierw obejrzyjmy ten rower od A do Z. O, te do pewnego momentu się jeszcze kręci. No i biorąc pod uwagę nogę młodego rowerzysty czy rowerzystki, tak zacinający się pedał będzie sprawiał, że będzie mu nieprzyjemnie, więc pedały od razu, jeśli są rozklekotane, zacinające się, to jeszcze ten by był akceptowalny, kręci się. Pewnie by nie odpadł, ale ten się zacina i nie jest akceptowalny, więc pedały od razu do wymiany. Ale tutaj mogłoby dojść do pierwszego błędu. Pedały odkręcamy kluczem rozmiar 15. To jest 99% przypadków. Odkręcamy pedały bez względu na to, czy lewy, czy prawy, do tyłu. Co to oznacza, że do tyłu? Gdy mamy z tej pozycji, to naciskamy w tym miejscu. Czyli zawsze kręcimy do tyłu naszego rowerka. Jeśli chodzi o kierunek jazdy oczywiście. Pedałek wykręcony i drugi, czyli jak mamy klucz założony, to do tyłu. Tak się odkręca. No dokręca się kręcąc do przodu naszą osią pedału. Poza tym, że w tym miejscu mogliście już schrzanić odkręcane. One są tu oznaczone, literka R, right, prawy, L, left, lewy. To jeszcze chodzi o rozmiar, bo jak będziecie dokupować, to pasowałoby dziecku kupić mały pedałek, a nie taką wielką plastikową platformę, no bo będzie mu niewygodnie. Ale jeszcze chodzi o gwint. Gwinty są dwa. Dziecięce właśnie często występują w rozmiarze 1/2 cala, co oznacza około 12,7 mm. Mierzymy i tu jest więcej, czyli ile? 9/16 cala. Zmierzycie sobie tutaj po zewnętrznej i wyjdzie wam gdzieś tam 14 z groszem. To będzie 14,2 powinno być w teorii. To będzie te 9/16 cala. Jeśli zmierzycie i będzie 12,7, to kupujecie te półcalowe mniejsze. Jeśli nie macie pedałów, bo nie wiem, ktoś wam nie dał, bo zgubił, to mierzycie otwór w korbie. Analogicznie tam powinien być gdzieś z milimetr różnicy, czyli tutaj powinniśmy zmierzyć jakieś 13. Powiedzmy 13, około 13. Czasem to będzie mniej, bo jak będzie takiej parszywej jakości gwint, to będzie 12,9, ale coś w tych granicach. Koło tych 13. Będzie, jeśli macie większy 9/16, jeśli macie półcalowy ten mały, no to będzie analogicznie 11,7. Tak w teorii, no w praktyce, tak jak mówię, może troszkę się różnić. Errata o pedałach za wami.
Więc tak jak ja, zamówiliście już nówki sztuki. Patrzymy, literka L, lewa strona, literka R, prawa strona. Dowolna forma smaru na gwint. Stalowa oś do stalowego ramienia korby, żeby po prostu nie przyrzewiała. I wkręcamy w ten sposób, kręcąc do przodu. Drugi pedałek to samo. Nie dokręcamy jakoś piekielnie mocno. Raz, dwa. Stare w złom. Oględziny ciąg dalszy. Ja już tutaj widzę, że z przednim błotnikiem w tym miejscu była metaloplastyka. Dlaczego doszło do metaloplastyki i dlaczego on jest na hama dźwignięty do góry? Otóż, moi drodzy, ktoś zmienił oponę i dowalił tu kapora nieziemsko grubego. On się jeszcze mieści, nie ociera tam o śruby. No dobra, trochę ociera, ale czy ociera dlatego, że tu nie ma miejsca, czy dlatego, że... No popatrzcie sami. Luz jak nie wiem. Do tego całego luzu tutaj... Nagrywam to na żywca i głowa mała, co się tu dzieje. Strzelam, ale jest duża szansa, że trafię. Tutaj Andrzej z Januszem szepnęli sobie: dawaj, dowal mu. Zredukujemy luz. I dowalili nakrętkę tak, że ten ząbek, który powinien być w tym miejscu, przekręcili... O Jezus, szkoda gadać. To jest za mocno dokręcone, obrysowana jest przez to tutaj powierzchnia lakieru. No a luz jak był, tak jest, bo tam coś się schrzaniło. Tutaj będzie różnie, od 13 do 15. W tym wypadku 13, poluzować z jednej. O, tu w ogóle nie dali podkładki. Czy wam zejdzie teraz to koło mimo odkręcenia? No nie, bo opona jest tak dowalona, że nie zmieści się między szczękami. Ale już widzimy, że krzywo wychodzi wentyl. Opona jest dobita, wentyl krzywo, dziecko będzie jeździć, urżnie dętkę, więcej kłopotów, więc i tak trzeba spuścić powietrze, ustawić dętkę od nowa. A jak spuścimy ciśnienie, to łatwiej wyjdzie nam koło. W sensie po prostu wyjdzie. Ciśnienie spuszczone, ściskamy oponę, pozbyliśmy się koła. I jak już wiemy, jak zdemontować takie koło, przyjrzyjmy się mu dokładnie. Wentyl pasuje, żeby wychodził prosto, tak jak teraz, a nie bokiem. Patrzcie, jak przytrzymam w ten, to się wysuwa. W ogóle widzicie, o ile dłuższy wentyl jest, gdy go wyprostujemy i wyciągniemy. Tak, w miarę to rozkładamy, żeby było równo. Jak już mielibyście zdjęte, to obserwujecie, czy nie wystają gdzieś szprychy przez nyple, czy ta taśma, która tu jest osłonowa, a być powinna, jeśli jej nie macie, to użyjcie nawet izolacji, albo jakiejś po prostu grubszej taśmy, najlepiej. Dobrze, żeby po prostu nie była uszkodzona, no bo ona ochrania dętkę od przebicia przez szprychy. Ustawiamy i pompujemy, ale powoli, spokojnie. Patrzymy, czy z każdej strony wychodzi równo. Czy się wentyl nam nie przekrzywił. Dodajemy trochę, znowu obserwujemy. Nie spieszymy się. Inflate tu. 35 PSI, co jest ciśnieniem maksymalnym, które nie zawsze musimy osiągnąć. Możemy tak napompować, o, twardo na rękę. No, niech będzie, damy 25 PSI. Odbezpieczamy, wyciągamy, wentyl prosto. Jest super. Pod tym względem jest już super, ale oczywiście dalej mamy luzy na osi i ściągamy nasze nakrętki. Po jednej i po drugiej stronie mamy nakrętkę. Najlepiej po obydwu stronach mieć takie podkładki. Ja miałem tylko z jednej, skombinujemy drugą. I co widzimy dalej? Dalej jest konus, który ma 2 przepłaszczenia i nakrętka kontrująca konusa. Sprawdźmy sobie, jakie to są wymiary. 15 to nakrętka kontrująca, a konus ma 13. I gdyby to było skręcone, musiałbym 13, taką w miarę cieniutką. Śmiejcie się albo nie, ale w większości wypadków w takich kluczach starych, rowerowych, takie konusówki da się znaleźć. W sensie ja mam normalne konusówki i ona by mi tu pasowała, ale często wy sami, mając taki klucz, nawet nie wiecie, że macie klucz konusowy. No i tutaj po prostu 15 odkręcacie. U mnie luzy były tak monstrualne, że jak widzicie, to się po prostu rozkręca w palcach. I dociąganie nakrętką zewnętrzną, tak jak zrobił to poprzedni właściciel, nie ma żadnego sensu. To się tak nie skontruje. Więc rozkładamy. Nakrętka z jednej, nakrętka z drugiej.
i wykręcamy od razu konusy. Z jednej strony konus, z drugiej nie musimy wykręcać, bo wychodzi nam cała oś z konusem. Konus, łożysko, łożysko, w środek oś. Tutaj cała reszta to integralna część korpusu piasty. Jeśli widzicie tu jakieś uszczerbki, pęknięcia, to do wymiany całe koło. Tak jest najtaniej, kupujecie całe nowe koło. Jeśli tu na konusie widzicie jakieś nierówności na powierzchni, to możecie iść z tym konusem, ale normalnie rzetelnie idźcie z konusem, bo trzeba nakręcić, czasem rozmiar, skok gwintu. To jest mnóstwo możliwości w takich osiach. Jeśli sama oś jest pęknięta, też spróbujcie ją wymienić. Jeśli brakuje kulek albo są pęknięte, to idźcie z tym do jakiegoś sklepu i dobierzcie sobie. Czasem jeśli nie możecie znaleźć koszyka z kulkami w tym rozmiarze, to możecie wymienić same kulki. Je po prostu wyklikniecie stąd i kupicie po parę groszy same kulki. To mnóstwo możliwości, nie ma się co tu rozwodzić. Nakładacie sobie tu jakiegoś smaru, tawotu. Oczywiście możecie to jakoś super czyścić. Mamy nałożone. Na jedną stronę nakręcam sobie wstępnie konus, przekładam oś i mamy z jednej strony założone. Z drugiej strony nakręcamy. I to jest miejsce, w którym się musicie już pierwszy raz skupić. I tutaj najważniejsze jest, żeby po obydwu stronach koła wychodziła Wam taka sama długość osi. Nie musicie mieć do tego suwmiarki. Wystarczy, że czymkolwiek sprawdzicie sobie tak metodycznie. Tyle. No, mi wyszło akurat idealnie. Na razie ma to być tylko palcami wstępnie skręcone. Wkręcamy sobie nakrętki kontrujące konusów też lekko palcami. Skręcone mam to palcami. Koło się zatrzymuje. Dlatego, że te powierzchnie kulki nie były idealne. Ja mam tego świadomość. Ale teraz z tej pozycji bierzemy naszą 13, klucz 15, akurat ja mam tu do pedałów, i kontrujemy, czyli przytrzymując konus, dokręcamy nakrętkę kontrującą. Nie mocno. Na razie lekko. I widzicie, już pojawił się leciutki luz. Już z tej pozycji, w której był kompletnie sztywny ruch, mamy luźny obrót, ale nawet trochę za duży luz. On tak delikatnie klepie. Więc drugą stronę dokręcamy jeszcze palcami. Z powrotem przestaje się fajnie, płynnie kręcić. Przytrzymujemy kluczem i dokręcamy 15. I teraz sprawdzamy, czy się kręci fajnie. Powiedzmy, że jest w miarę, nie jest idealnie. Ja jeszcze troszkę to dokręcę, bo zrobiłem to na razie lekko. I kręci się fajnie. Drugą stronę też troszkę dociągniemy. Pojawił się leciutki, drobny luz, ale nim się nie przejmujemy. W dziecięcym rowerze mikroluz sprawi, że to będzie leciutko chodziło płynnie. Nie skręcajcie tego tak na idealnie sztywno, żeby nie było ani mikrodrgnięcia, bo jeśli kulki nie są idealnie okrągłe, to w pewnym momencie będzie ciężej chodziło, a w pewnym momencie luźno. Więc w takim dziecięcym kole lepiej, jeśli nie wymieniacie wszystkiego na nówki sztuki, a wiadomo, że te powierzchnie na tej taniuśkiej piaście no nie są idealnie równe, więc jak skręcicie to bez żadnego luzu, to będzie stawiało duże opory toczenia, a przecież nie o to chodzi. Ale teraz nie ma takiego luzu, jak był na początku, to jest pewne. To co, właściwie serwis całego koła jest gotowy, bierzemy się za montaż. Ja kombinuję sobie drugą podkładeczkę, prostuję tę wykrzywioną przez poprzednika. Po co ona w ogóle jest z tym ząbkiem? Tym zapobiegają odkręcaniu się nakrętek, co tu dużo gadać. Koło uprzednio napompowane, to możecie troszkę upuścić ciśnienia, żeby się nie zrobił flak, wcisnąć między klocki i dopiero potem dopompować, ale i tak pompowanie ze zdjętym kołem jest o niebo wygodniejsze, bo możecie dobrze obserwować, czy równo Wam wyszło, a jak już jest dobrze ułożone, to spuszczenie trochę ciśnienia i dopompowanie to jest chwila, moment. Ja i tak z hamulcem będę jeszcze działał, więc mogłem sobie go odkręcić. Zakładamy z jednej,
z drugiej strony, nakręteczki. Dociskamy w pionowym ułożeniu roweru lekko w dół, żeby oś równo się osadziła. Kurde, w ogóle by tym kluczem cały ten rowerek dziecięcy by przeserwisował. Trochę z jednej do pierwszego oporu, trochę z drugiej do pierwszego oporu, trochę tu, trochę tu. Po dokręceniu sprawdzamy. Coś tu ociera. Już pomijam krzywiznę koła. Te wystające dziunksy na gumie generowały tu dźwięk i teraz już nie generują. Także to mamy zrobione. Rozdział drugi, hamulec z przodu. Jego zasada działania jest prosta. Jeśli tu nam się skraca odległość, to między klockami też się skraca. Ten typ hamulca, który tutaj widzicie, jest najbardziej dziadowskim w świecie rowerowym i z założenia nie jest hamulcem, a spowalniaczem. Rzeczywisty hamulec dziecko ma dostępny pod nogą, czyli taką kontrę, którą naprawdę można dużo zdziałać. Tym co najwyżej można sobie wyrobić odruch łapania za klamkę, bądź do hamulców na całe życie się zrazić. Taką linkę hamulcową wyjmuje się bardzo łatwo. Tutaj przeplatamy i już mamy wyjętą. Po wyszarpaniu jej stąd, zerwaniu tej plomby na końcu, która jest leciutką zagniotką, wyjmiecie całą linkę, przełożycie sobie nową linkę, włożycie w klamkę, założycie przez pancerz, możecie zakładać nówkę. Ale w tym wypadku nie jest ona zardzewiała, nie wygląda źle, nie ma takiej potrzeby. Co ja sobie z nią zrobię? Troszkę tylko przesmaruję ją jakimś smarowidłem, ale takim wiecie płynnym, chociaż tu nie ma żadnych oporów, chodzi to płynnie. Więc nawet, nie wiem, kropelka jakiegoś oleju, czegoś w miarę płynnego. Jeśli wyciągalibyście linkę, to tak naprawdę psiknięcie WD-40 w środek pancerza jest spoko rozwiązaniem. Sprawdzamy, czy na pancerzu nie ma jakichś pęknięć, zagięć. Oczywiście, że najrozsądniej byłoby wymienić linkę tak czy siak na nową, ale wy ten rowerek zobaczyliście pierwszy raz 10 minut temu i zamierzacie za kolejne 10 minut oddać go już swojemu dziecku, co nie jest najrozsądniejsze, ale w rzeczywistości tak się stanie. Więc przystępujemy do montażu. Linka przechodzi przez taki otworek w śrubce, a śrubka z drugiej strony blokuje się podkładką i nakrętką. Klasyczne rozwiązanie. Wkręcamy sobie regulację na maksa. Klocki, oczywiście sprawdzamy poziom ich zużycia i tak dalej. Można byłoby wieki gadać. Sprawdzamy hamulec. W teorii działa. Tu zachować w miarę prostą linię. Wtedy są najmniejsze opory. Dokręcamy linkę. Tutaj widzę, trzyma się, nic się nie rozszczępiło. Ja odkręcałem, więc dokręcam ten element przytrzymujący tutaj, żeby on się trzymał w tej linii prostej. I kurde, paradoksalnie całkiem dobrze działa. I jeszcze troszkę skok jest duży. Tutaj to jest tak prymitywny hamulec, że nie ma regulatora skoku klamki, czyli takiej śrubki, którą wkręcamy i ona przytrzymuje klamkę w takim albo dowolnym naciśnięciu. Niestety tego tu nie mamy. Jeśli chcemy, żeby klocki łapały, jak to mówią, szybciej, to odkręcamy trochę ten regulator. Żeby łatwiej się odkręcało regulator palcami, zaciskamy klocki. Wtedy ta śrubka wykręca się leciutko. Dokręcamy kontrę, żeby nam się to nie wkręcało samo. I jest dużo krótszy skok klamki. I teraz naprawdę trzyma się to jak na taki dziadowski hamulec całkiem przyzwoicie. Co jeszcze możemy zrobić? Dlatego, że tu z samego klocka w zasadzie nie ma żadnej możliwości regulacji. Regulacji dokonujemy przy użyciu uniwersalnego narzędzia serwisowego. Łapiemy za ten kawałek metalu i doginamy go tak, żeby w miarę równolegle klocek dolegał do obręczy. Bo takie stare klocki nie mają tutaj możliwości regulacji kąta, więc bawimy się w metaloplastykę. Dlatego uważam, że ten typ hamulca jest najgorszym z możliwych. A i jeśli komuś jedna strona obciera, to ten hamulec tutaj jest
tak słabo skontrowany, że można go przestawiać. Widzicie zresztą, nie? To sobie tak ustawcie, żeby nie obcierał i on sobie będzie dalej działał. Hamulec ogarnięty. Patrzymy, co tu się dzieje jeszcze. Jak to zdjąć? Pedały w dół, lekko skosik i ze skosa w dół. No, nikt nie będzie tego lakierował. No chyba, że macie fantazję i remontujecie dziecku rower, ale nie oszukujmy się, jeśli to robicie bardziej dla siebie. W tym rowerze jest klasyczny przypadek tak zwanego tato ciężko mi. Moi drodzy, jedziemy do przodu, jedzie dziecko i nagle opór. Co tu się dzieje? Czemu to się nie kręci do przodu? Au! I to naprawdę nie chce iść do przodu. Ręką nawet wy zakręcicie i mówicie dziecku: a przecież ci się lekko kręci, co ty gadasz. A zrobicie pełny obrót i tu jest znowu naprężenie. Straszliwe naprężenie. I co się dzieje w tym napędzie? Otóż, jak to w dziecięcych rowerach, coś jest krzywe. I nie zawsze da się z tym poradzić. Na co się to przekłada? Na to, że w tym miejscu, gdy się robi sztywno, łańcuch napięty jest jak baranie jaja. A jak przekręcicie sobie tu i złapiecie luz, to łańcuch ma już luz. Co może być krzywo? Może być krzywo zębatka, może być krzywo korba. No, zębatka na korbie. I nie macie na to wielkiego wpływu, ale trzeba temu łańcuchowi dać luz. W tej pozycji ma luz. I w tej pozycji też musi mieć trochę luzu, bo on inaczej zapiera się i dziecko nie ma siły pchać tego dalej. Więc już widzimy, że za mocno jest przesunięte koło do tyłu, przez co cały napęd jest za mocno napięty, ale tutaj może być jeszcze jedna przyczyna. Jak popatrzycie sobie na korbę, luzy na korboszce. Relatywnie prosty, często sprawiający problemy, suport w tym wypadku na kliny. Co to w ogóle znaczy, że na kliny? To znaczy, że mamy przez środek oś korby, która trzyma nam jedno ramię korby i drugie ramię korby i to ramię korby do osi przymocowane jest tak zwanym klinem, czyli kawałkiem metalu, który jest klinem, a z tej strony przymocowany jest nakrętką. Jak to się demontuje? Odkręca się tę nakrętkę z jednej strony i wybija się pin w tym kierunku. Ja wam pokażę, jak się to robi. Nakrętka, podkładeczka. Nie mam młotkę, miejmy nadzieję, że wyjdzie, wyszło, klin, jak widzicie ma kształt klinu, ramię korby schodzi. Czasami te kliny mogą być tak zapieczone, że rozbijecie ten gwint, zanim on wam wyjdzie i klin będzie do wymiany. Z założenia chyba kliny były jednorazowe. Co mamy dalej? Po lewej stronie, nienapędowej, czyli tej bez łańcucha, mamy dojście do samego wkładu supportu. Zazwyczaj jest to jakiejś formy nakrętka kontrująca plus ta micha, którą też można odkręcić. Tu jest mnóstwo wariantów. Nakrętka kontrująca może być na gigantyczny klucz płaski. Może być na klucz hakowy, który, a jakże, występuje w naszym oldschoolowym kluczu. Odkręcamy nakrętkę kontrującą do przodu, w lewo. Tak jakbyśmy odkręcali wszystko, tylko wątpię, że ona tak pójdzie. A może spróbujmy naszym młotkiem. Pięknie. Nakrętka kontrująca odpuszczona. I w ogóle wykręciła się z całą michą. I w środku mamy łożysko. Nakrętka. Wybijamy klin. Ściągamy ramię. Korby to napędowe. I oś możemy razem z łożyskiem wyjąć już w tę stronę. Nie musicie wykręcać tej michy. Tutaj ta sama sytuacja co z kołami, czyli wymieniamy całe koronki. Jeśli wrzery jakieś takie, wiecie, masakryczne są na osi, to do wymiany jest oś. Dobieramy długość, idziemy do sklepu albo kupujecie cały zestaw korby. Smarujemy. Dłuższa część osi, na której ląduje łożysko, je też trochę nasmarujemy. Ląduje, trochę rozprowadzamy ten smar. To łożysko z jednej, chociaż tam już na osi było trochę smaru. Montujemy. Na misce nakładamy smar i montujemy.
Nakrętkę kontrującą powiedzmy, że na razie zdejmiemy. Na samą michę, żeby to było w miarę łatwo demontowalne kiedyś i żeby się w ogóle nie podchodziła tam woda, nie korodowało, to najlepiej sobie nałożyć smaru. Wkręcamy w takim standardzie, no i w tym przypadku też, michy wkręcamy do tyłu, a odkręcamy do przodu. Jak macie michę i dokładnie tak samo jak z pedałami, jak chcielibyście, tu wkręcamy w prawo, nie? Zaczynamy coś kręcić, coś idzie i robi się twardo. O, to nie. Próbujecie jeszcze raz, idzie i twardo. No to co? To może jakiś zadzior trzeba pchać? Nie, moi drodzy. Żeby wkręcić taki gwint, to najlepiej. Idziemy, kręcimy w przeciwnym, tak jakbyśmy wykręcali. Strzeliło, czyli gwint oparł się równo na gwincie. I teraz można kręcić. Idzie gładziutko. W wypadku tego konkretnego supportu tutaj mamy wejście na klucz pinowy, więc muszę po tagowy sięgnąć. Tutaj może być równie dobrze duży klucz płaski. No niestety nie powiem wam, co będzie u was, to mogą być różne możliwości. Nie dokręcamy tego mocno, dokręcamy leciutko, patrzymy, czy oś kręci się gładko. To wkręcamy pierścień kontrujący, kontrujemy lekko palcami i patrzymy, czy się kręci. Ja już z tej perspektywy widzę, że sama oś jest krzywa. Tu musi być mały luz, żeby to w ogóle się kręciło. Troszkę odpuszczam. Luz jest mikroskopijny, ale tym się nie przejmuję. I kontrujemy. No z kontrą ma to niewiele wspólnego, ale na nasze potrzeby jest ok. Więc zakładamy. Tak z ciekawości wam tylko sprawdzę, jaki tu klucz płaski by przychodził. Moi drodzy, tu by był gigant. 31. Zakładamy w takim razie. Klin, możemy go lekko przesmarować. Grunt, żeby klin trafił na to przepłaszczenie osi, się ładnie sklinował. Podkładeczka, nakręteczka i dokręcamy. Sprawdzam, jak się kręci korba. Luz jest mikroskopijny, ale naprawdę dziecku to nie będzie przeszkadzało. Druga strona, znowu klin. Pamiętajcie też tą płaską stroną do płaskiej strony na osi. Podkładka. Nakręteczka. Nie musicie rozbierać oczywiście całego, możecie tylko zredukować luz, jeśli wam się nie chce. Ale już jak macie jakiś tawot pod ręką, to można go dopchać na pełno. Oczywiście ja nie założyłem łańcucha, bo wiem, że będę zdejmował koło. Także ja sobie z jednej strony 14 odkręcam, z drugiej strony 15 i koło nie wychodzi do tyłu. No raczej, no bo trzyma go jeszcze ramię kontry. Zazwyczaj krzyżaczek, z drugiej strony jakiś mały kluczyk. Wykręcamy, odginamy leciutko. No to jest taka obejma od kontry. Nie musicie jej zdejmować z ramy, ja sobie dla jasności ściągnąłem. Koło tył to zdecydowanie najbardziej złożony element tego całego mechanizmu. Wątpię, że jeśli potrzebowaliście tego materiału i go oglądacie, to chcecie rozbierać to do środka. Tutaj będzie 17 zazwyczaj, ale to jest część dla tych tatusiów, którzy są naprawdę ambitni. Trzymając za kontrę, poluzowujemy nakrętkę i trzymając za kontrę wykręcacie tę nakrętkę. Nakrętka zdjęta, więc podkładka, kontra, nakładka i tutaj po dłuższej walce z jakimiś zadziorami na gwintach okaże się, że ta część, która tu z pomocą ramienia kontry w ten sposób zacznie się odkręcać. Jak ona się już odkręci, to łożysko i całość dziadostwa z łożyskiem wałeczkowym wam wypadnie. Tu macie klocki hamulcowe. Zasada działania dziecinnie prosta. Czekaj, może zdejmę to łożysko. Jak dziecko jedzie do przodu, to się wszystko fajnie kręci. A jak do tyłu, to rozpycha te klocki o tego klina, bo to jest taki klin. I te powierzchnie działają jak hamulec. O korpus piasty. Więc możecie sobie rozebrać i popatrzeć, czy wszystko wam działa. Już jak to czyszczę, nie będę wam pokazywał. Przechodzimy do składania. Pewnych elementów wcześniej nie było tu widać, na przykład jak się ściąga zębatkę, ale zrozumiecie bez problemu, jak ją zdjąć po tym, jak sobie to poskładamy.
Więc zaczynamy. Bierzemy oś, po jednej stronie trochę mniej gwintu. Ten element z wejściami pod wałeczkowe łożysko zakładamy od tej strony, bo tu na osi są takie wypustki, przynajmniej w tym wypadku tak jest. Lądujemy tu łożyskiem, nakładamy smaru. I to łożysko przyklepane jest taką zwykłą nakładeczką, czymkolwiek wklepie, a ma być na płasko z tym elementem. I od tej strony wkręcamy konus. Z tego co rozumiem, ten gładki konus na tych ząbkach, które wam pokazałem, ma się oprzeć. To one miały zapobiegać jego odkręceniu, chyba. No bo nie wkręcicie go dalej, nie ma szans. Nakrętka kontrująca tego konusa. I możemy ją dokręcić 17 względem, ja tu mam taki kwadracik na osi, możecie łapać po prostu za to miejsce bez gwintu żabkami i madłem i dokręcać, dlatego że chcecie to względem tych rowków, no tak dokręcić, żeby się samo nie rozkręciło, nie? Ten element już się kręci fajnie gładko. Tutaj na powierzchnię nakładamy trochę smaru łożyską. Jak to mamy założone? Te otworki po odrobince smaru, dzięki któremu przykleją nam się wałki. Wklejamy wałki. Na wklejone wałki staramy się tą niejako koronę założyć, tak żeby te wałki, każdy miał swój rowek. Widzicie. Potem na ten element trafia nam kolejny element. To wszystko smarujemy. Tutaj też solidnie smaru, tu smaru, smaru, smaru. Nie żałujemy. Ząbki. I jesteśmy wmontowani. Cały ten pakiecik również smar na powierzchnie hamulcowe, dlatego że ten hamulec tego wymaga. Montujemy całość do naszego koła. Wmontowujemy się i już możemy sprawdzić pierwszą rzecz. Po zamontowaniu do tyłu powinno kręcić się gładziutko, a do przodu powinno się blokować. Widzicie, do przodu nie idzie, do tyłu bez problemu, a do przodu się blokuje. Zakładamy drugie łożysko. Łożysko na jego miejsce i zaczynamy nakręcać. Do środka łożyska też trochę smaru. Trzymamy oś i skręcamy tym. I w pewnym momencie, jakbyśmy tak kręcili, to się całość zablokuje. Dokręcamy na sztywno palcami. Jak mamy na sztywno skręcane palcami, zakładamy podkładkę, ramię kontry. Kolejna podkładka z tym takim ząbkiem, który trafia w rowek na osi i nakrętka kontrująca. Nakrętkę kontrującą 17 już w zasadzie do oporu. Sztywno palcami i sprawdzamy, jak się kręci całość. Przytrzymując kontrę, kręcąc kołem, powinno się kręcić gładko. Powiedzmy, że tak jest. Przytrzymując do tyłu, powinno się hamować. Możemy sobie jeszcze przytrzymać za kontrę, dokręcić całość porządnie, sprawdzić, czy nie ma jakichś gigantycznych luzów. Trzymamy się tej samej zasady co zawsze, czyli że mikroluz sprawi, że dziecku będzie lżej, a to nie jest rower zawodniczy, może być lekko luźno. Dopychamy trochę smaru jeszcze na to łożysko. Podkładka zasłaniająca to łożysko, na nią 3 roweczki, zębateczka, to wchodzi wszystko luzem i tu jest po prostu taki pierścień zaciskowy, jakiś płaski śrubokręt, dłubaczek, cokolwiek. Po prostu rozwierając w ten sposób staramy się trafić nimi na miejsce. Czyli wcisnąć go w ten dla niego odpowiedni rowek. I teraz tak, do tyłu ma się kręcić luźniutko, a do przodu ma się blokować. No, żeby napędzało koło. Jak już trzymamy za kontrę i do przodu nam fajnie napędza, to do tyłu powinno blokować koło. Napędzamy luz, blokujemy koło. Wszystko działa, więc koło z kontrą mamy skończone. Montowanie koła jest bardzo proste. Najpierw łańcuch pasowałoby na zębatce osadzić, na jego miejscu. Gdy mamy na miejscu łańcuch, przekładamy sobie go na górną rurkę tylnego trójkąta. Zakładamy kontrą od strony przeciwnej do łańcucha i naciągamy łańcuch teraz w tę stronę.
Zakładamy na zębatkę. Można by powiedzieć, że jesteśmy w domu. Troszkę, jak widzicie, ustawieniem koła napina się łańcuch. Kontra, obejma od kontry, śrubka i na śrubkę nakrętka. I gdy kontra jest chwycona, a nie dokręcona, nakręcamy nakrętki chociaż trochę. Tak, żeby były blisko, ale jeszcze koło było możliwe do ruchu. Przy ustawianiu skupiamy się na tym, żeby między oponą a ramą z jednej i z drugiej strony była taka sama szpara i żeby łańcuch był w miarę napięty. Możecie tu wciskać klucze między oponę, jeśli jesteście sami i potrzebujecie to sklinować. Ja zwykle robię tak, że łapię tutaj względem ramy a oponą, ustawiam sobie, dociskam palcami w tę stronę, patrzę, czy jest w miarę prosto. I zaczynam dokręcać, ale lekko, do pierwszego oporu. Z jednej i z drugiej strony do pierwszego oporu i patrzę, czy koło się nie przestawiło. Łańcuch jest luźny, on nie musi być bardzo napięty. Robię pełny obrót i patrzę, czy nie pręży mi łańcucha tak jak wcześniej. No tu jest luźno, cały czas jest luźno. Co robię, żeby go napiąć? No i mam bardzo leciutko dokręcone, więc lekkie puknięcie w nakrętkę sprawia, że łańcuch trochę bardziej się napina. Patrzę, czy koło się bardzo nie przestawiło. Łańcuch jest napięty jak był. Przytrzymuję koło. Dokręcam troszkę mocniej. Mam dokręcone. Zaczynam kręcić i patrzę, czy nie pręży mi łańcucha. Widzicie? Tutaj pręży bardzo. Czyli trochę przesadziłem. Odpuszczam i dokręcam. Taki ruch. I patrzcie, co tu się stało. Poluzował się wystarczająco, ale w moim odczuciu być wystarczająco napiętym, żeby dziecku nie spadał. Patrzymy, czy koło kręci się prosto, czy jest w miarę ustawione, czy tu się nie przestawiło. Jest spoko. Patrzymy, co się dzieje, czy przy napędzaniu jest luz, kręci się luźno, czy działa kontra, działa. Więc montaż koła można uznać za zakończony. Kolejny rozdział to łańcuch. Wątpię, żebyście musieli go wymieniać, ale załóżmy, że wam się nadarzyła taka okazja. Na łańcuchach jednorzędowych, poza tym, że bardzo przyjemnie wybija się i wbija piny, po prostu przeprasowując je jakąś praską albo imadłem, często są spinki, tak jak tu. Spinka na wierzchu ma zawleczkę. Zawleczka z jednej strony ma wycięcie i tym wycięciem łapiemy cienkimi szczypcami i przepychamy tą zawleczkę w ten sposób. Czyli tym wycięciem staramy się pomiędzy pinem a tym wycięciem wcisnąć ją w ten sposób, ona sobie zeskoczy. Jak zeskoczy, to wyciągamy ogniwo łączące, drugie ogniwo łączące z pinami prezentuje się w ten sposób. Bardzo prosta sprawa, zakuwa się to równie banalnie, czyli zakładamy sobie tak, żeby rozcięcie od wewnętrznej strony opierało się na jednym z pinów, pomiędzy końcówką zapięcia a tym dalszym od wycięcia pinem ściskamy w ten sposób i spinka jest na miejscu. Luźne siodełko, ale już z nim widzę jeden problem. Jak sobie popatrzymy na nie w ten sposób, to coś jest nie tak. I naszemu dziecku, mimo iż nie byłoby w stanie powiedzieć, co nie pasuje, to coś by nie pasowało. Mamy tu coś nie tak. Jest to combo, czyli połączona sztyca z siodełkiem i tu to jest jakoś tam wprasowane. No nie wyjmiemy tego, a przynajmniej nie w łatwy sposób. Ja w tym przypadku cieszę się, że to jest krzywe tylko dlatego, że tutaj ten plastik się wysunął. Naciągniemy to zaraz.
z tymi kombami jest troszkę problem, bo średnica tej rurki jest wybitnie dziecięca. Pominę już fakt, że wy nie macie czym tego zmierzyć i trzeba byłoby jechać do jakiegoś serwisu, pokazalibyście to w serwisie, a pan by na was popatrzył, że panie, gdzie to, co to, nie ma czegoś takiego. Bo średnica tej rurki to jest, moi drodzy, 21,9. Powodzenia z szukaniem czegoś takiego, zmierzymy w paru miejscach. No nie, no wychodzi jak nic. 21,9. No to możecie na internecie szukać takiej sztycy, no ale czy macie czym to zmierzyć? Linijką nie zmierzycie tu na dole. Oby to było całe. Bo jak nie jest, to jest już lipa. Ja postaram się to naprawić suszarką. Ja lubię naprawiać rowery, ale przy dziecięcych rowerach to mnie normalnie nerwy biorą, bo to jest tak upierdliwe. No ale nic, naprawimy sobie siodełko. Trochę tą pokrywę, bo ona się tak jakby skurczyła i się nie da, nawet jak się naciągnie, to ona wraca do tej pozycji wyjściowej. Ja sobie ją trochę podgrzeję opalareczką, żeby się taka bardziej elastyczna zrobiła. Klamerka raz ciach. Klamerka ciach, żeby to zastygło. Tutaj jest połączone siodło razem z sztycą, więc nie jest to taki układ jak sytuacja, w której mielibyśmy osobno siodełko z jarzmem, no i osobno po prostu rurkę, na którą w to miejsce wkładalibyśmy ją i dokręcając siodełko trzymałoby się tej rurki. No nie. Tu jest wspólna część, więc jeśli chcemy wymienić na przykład to siodło, które udało mi się zregenerować, no to musielibyśmy osobno dokupić sztycę, kupienie sztycy o takiej średnicy jak tutaj, czyli 21,8. Kurczę, no niestety jest to czasem ciężko dostępne, no ale jeśli tutaj na przykład pękłoby całkiem poszycie i nie byłoby naprawialne, no to niestety nie pozostaje nam nic innego jak szukanie. Montujemy, ja od razu dam na maksa w dół. Przystępujemy do montażu kółek bocznych. W zestawie najczęściej będą kółka boczne, takie dziwne blachy, które nie do końca wszyscy rozumieją po co są, i dodatkowe nakrętki. Trzeba zdemontować najpierw oryginalne nakrętki, które trzymają nam koło na miejscu, więc w tym wypadku kluczem 15 popuszczamy jedną stronę, popuszczamy drugą i bierzemy się za odkręcanie. Już jak widzicie, kółko lata luzem. Po zdemontowaniu obydwu nakrętek koło nie wypadnie, bo z jednej strony trzyma je łańcuch, a z drugiej strony ramię kontry. W ten sposób zamieniamy na cieńsze nakrętki. Te, które macie oryginalnie, no są dużo szersze, najczęściej są z podkładką, więc zmieniamy na takie nakrętki, które umożliwią prawidłowe działanie tej blachy. I dlaczego mówię, że czasem niektórzy nie rozumieją po co ona jest? Bo widzę czasem ją tak zamontowaną, czasem jakoś do góry nogami, a chodzi o to, żeby ten wystający ząbek wpasował się tutaj w miejsce tego poziomego mocowania koła i gdy się w nie wpasuje, uniemożliwiał zrobienie czegoś takiego naszej podpórce, gdy oprze się dziecko mocno, zrobienia tak. Bo ten rowek, jak wpasuje nam się tą szparę, no po dokręceniu będzie niemożliwe ruszenie tego na boki, a co za tym idzie, będzie niemożliwy taki ruch podnóżki. No i po to jest ta podkładka z tym ząbkiem. Ale zanim to, no to obydwie nakrętki muszą być na miejscu. Znów mocujemy koło, naprężamy łańcuch. Żeby zrobić to prawidłowo, wróćcie sobie do końcówki części o serwisie tylnego koła. Tam jest to dobrze wytłumaczone, dlaczego tak, a nie inaczej. Sprawdzamy ostatni raz, czy nam nie blokuje, czy koło nie ociera, czy jest na wprost. Jak się wszystko zgadza, to podkładka. Sprawdzamy, czy ząbek sięga i się blokuje. Kółeczko i nakrętka. I na razie dokręcamy lekko, tak żeby dało się jeszcze góra-dół przesunąć kółeczka. Druga strona. Stoisz? Stój. I teraz częste pytanie, na jakiej wysokości mają być kółeczka? Tak naprawdę na możliwie wysokiej, byle dziecko się nie wywracało. O co z tym chodzi? Jeśli dacie za nisko, czyli tak na maksa jak ja mam tutaj, że dziecko po dokręceniu w zasadzie będzie się tylko opierało na kółkach i będzie miało raptem 2 stopnie ruchu na boki, to po pierwsze może się zawieszać kółkami jak wjedzie dołek i
koło będzie wisiało na kółkach i kręciło się w powietrzu. Ale co gorsza, dziecko wolniej będzie uczyło się jazdy na rowerze, bo nie będzie przyzwyczajało się do chwytania samodzielnie równowagi. Na początku możecie dać tak całkiem na płasko, że dziecko tylko dla zabawy będzie na tym siedzieć, a wszystkie 3 kółka jednocześnie stykać się z podłożem. Ale jeśli dziecko już zacznie łapać samodzielnie, o co w tym chodzi, to starajcie się po troszkę popuszczać te śruby i podnosić trochę kółka do góry, żeby dziecko czuło już, że ten rowerek ma jakąś swoją równowagę. Gdy już dziecko będzie kumało, o co chodzi, to będziecie mogli podnieść w zasadzie na tyle, żeby te kółka ratowały tylko dziecko przed wywrotką. No bo jeśli podniesiemy tak jak tu na maksa, to ten rowerek ma jeszcze dużo stabilności, ale dziecko już jadąc na wprost będzie łapało równowagę. No chyba że będzie cały czas jeździło na jednym kółku i będzie skrzywione. Nie wiem, nie mam dzieci, wiem to tylko z obserwacji. Więc ja na razie montuję tu dość nisko te kółka. Jakieś 10 stopni swobody. Dobra, kółeczka dokręcone. I ostatni grubszy rozdział w tym rowerze to stery razem z kierownicą. W zasadzie najpierw, żeby do sterów się dobrać, trzeba kierownicę popuścić. Tak samo kierownicę będziecie musieli popuścić, jeśli chcielibyście ją ustawić prosto względem koła. Po odkręceniu tej centralnej od góry śruby. Nie odkręcamy tej śruby całkowicie, ona ma się trzymać w środku. Macie popuścić ją tak, żebyście widzieli luz. W środku jest klin, więc trzeba go najpierw odkleić, bo widząc to, co tutaj mamy, czyli trochę rdzy w środku, też ona na pewno będzie występować. I po uderzeniu widzicie, że klin nam odpuścił, a jakże jest zardzewiały, ale już kierownicę mamy zdemontowaną. I w dalszym ciągu mamy stery. Stery w tym przypadku na duży klucz. U mnie to jest znów 31, więc nie oszukujmy się, w większości wypadków w ruch pójdą jakieś żabki, inne klucze nastawne, francuskie. Popuszczamy sobie wierzchnią nakrętkę. Pod wierzchnią nakrętką będzie zazwyczaj jakaś podkładka z ząbeczkiem. O! Tu była jeszcze druga podkładka, proszę bardzo. I teraz nakręteczka schodzi nam palcami. I jest to jednocześnie bieżnia dla górnego łożyska, wewnętrzna bieżnia. Proszę bardzo. No i tutaj po wyjęciu widelca, a ten powinien już wyjść. Ale nie wychodzi, bo tu jest jakaś dziwna instalacja w postaci śrubki. Nie mam pojęcia, po co ktoś ją zrobił. Nie wiem, po co ona jest. Dobra, poszło. Co tu się w ogóle... Jest śruba przez środek, żeby ta miska nie wychodziła. No jest to ciekawa koncepcja, aczkolwiek ta miska normalnie zostałaby wam w ramię, tak jak trzyma się górna i zostałoby wam łożysko razem z bieżnią. Dobra, bierzmy się za składanie tego z powrotem, zobaczymy, czy to się uda, bo nic tu nie przerabiałem, tylko nasmarowałem. To nam się trzyma. Po włożeniu odpowiednio wianków z kulkami, nasmarowaniu i złożeniu tego w ten sposób nakręcamy sobie tą taką pierwszą nakręteczkę z bieżnią górnego łożyska i to już nią redukujemy luz na tych łożyskach. Czyli dokręcamy palcami, patrzymy, czy się kręci leciutko. Tak powiedzmy jest akceptowalnie. Łapiemy za widelec. Nie ma luzu. Powiem wam, jak na to, co tu jest nadrutowane, to naprawdę trzyma się dobrze. Zostawiamy to tak skręcone palcami. Zakładamy kolejne podkładki. Dzięki tym podkładkom z ząbkami możemy w zasadzie dokręcać tutaj bez obaw. Nie powinno nam się to zblokować. Ale biorąc pod uwagę miękkość tego wszystkiego, niestety ta teoria się nie sprawdza. Więc musimy troszkę cofnąć. Nie wiem o ile. Ja cofnąłem o jakąś 1/8 obrotu. Zaczynam kontrować. I znowu lipa, więc cofnę. Poluzowujemy, więc znowu cofnę to jeszcze o jakąś 1/4 tym razem. I teraz po wstępnym skręceniu mamy luz.
swobodne ruchy. Naprawdę, te stery najbardziej zdrutowane z tej całości, a trzymają się najlepiej. Skontrowane jest solidnie. Leciutko pod własnym ciężarem wraca. Nie ma luzów. Jest wyśmienicie. Możemy montować kierownicę. Popuszczony klin. Ruszając tak na boki, ustawiamy sobie głębokość jaką chcemy. Od razu już na wstępie patrzymy na prostą linię między kierownicą a kołem i skręcamy. Klin można chwycić dość solidnie, no lepiej by było, żeby dziecko nie skręciło kierownicą w lewo, a koło w prawo, nie? Dobra. Ostatni etap to gadżety. Ściągamy stare rączki. One najczęściej będą bardzo sklejone albo bardzo luźne. To w dwie strony idzie, nie ma nic pomiędzy. Zanim zmontujemy nowe rączki, no to trzeba jeszcze dzwoneczek wprawić na miejsce. W naszym wypadku będzie po lewej stronie, bo po prawej jest już klamka i ona tu troszkę miejsca zajmuje. Na razie się trzyma. Rączki. Jeśli macie gumowe rączki tak jak ja i nie chcą wam wejść, nie jesteście w stanie wcisnąć, nie macie kompresora, żeby dmuchnąć pod spód powietrza, bo taki rozciągnięty grip dużo łatwiej się nasunie. Jak sobie tu dmuchacie z kompresora, wtedy wchodzi naraz, to możecie użyć trochę wody. Woda sprawia, że jest ślisko, nie? Intuicyjnie wiecie to po mokrej nawierzchni, a ona i tak spod tego gripu w ciągu kilku dni sobie wyschnie i ten grip będzie fajnie się trzymał. Więc u mnie wchodzi na wcisk ciasno, więc nie potrzebuję wody. Ostatni gadżet, no bo przecież farfocle muszą być. Wciskamy siadło. Wciskamy siadło. Jest, voilà. Pasowałoby to jakoś przetestować, ale przedni hamulec jak na spowalniacz całkiem spoko. Jak tam kontra? Kontra też spoko. Sprawdzamy jak na początku luzy. Takie drobne, żeby dziecku było łatwo. Z przodu mikroskopijny, ale nie obciera. Jedyne co, możecie posprawdzać jeszcze szprychy. Wiecie, w taki łopatologiczny sposób, czy po prostu jakaś żywcem wam nie wypada. Tak jak na przykład ta. I tu nie chodzi o żadne centrowanie, tylko chodzi o to, żeby szprycha nie wypadła, nie zaczepiła się, nie zblokowała koła. Ja sobie to kluczem do szprych zrobię, ale wy możecie normalnie delikatnie kombinerkami tylko zredukować luz, żeby nie latała luzem, a nie bawić się w jakieś centrowanie, bo w takim kole to nie ma sensu. Jak jest taka kompletna gilajza i nie macie pojęcia o centrowaniu, to lepiej kupić nowe. I oto po dłuższej chwili walki ten rowerek jest gotowy. Czy to, co tutaj wam pokazałem, jest kompletnym poradnikiem, jak poradzić sobie z rowerem dziecięcym? No oczywiście, że nie. Dlatego jest to wersja pierwsza i jeśli tylko zaopatrzę się w lepszą kamerę, będę miał więcej czasu i kolejnego podobnego pacjenta, no to na pewno nagramy sobie kolejną odsłonę ratowania rowerka dla malucha. Jeśli macie jakieś pytania o rzeczy, które nie pojawiły się w materiale albo coś jest niejasne, pytajcie w komentarzach, z chęcią pomogę. A na dzisiaj dziękuję bardzo patronom i wszystkim, którzy pozostawią swój kredyt zaufania w postaci subskrypcji czy łapki w górę, żeby te materiały mogły powstawać, bo to przecież dzięki wam. Bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim wspierającym i tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się, cześć! I ciekawostka, zrozumiałem po co jest ta śruba i dziwna instalacja ze śrubkami tam w środku. Jak się wkręci tu śrubkę, to tak, możecie sobie skręcać, nie ma problemu, ale tutaj jest ogranicznik i kabel nie zostanie przywalony przez ramę, jeśli kółeczko się skręci. Nie wiem, czy to jest celowe działanie, ale w tę stronę ma tyle ograniczenia, a w drugą ma tyle. Także nie wiem, czy to jest po to, ale taki jest efekt uboczny tej śruby wkręconej tu.